Ahoj, siemano widzowie, w kolejnym materiale, drugim materiale z zarabiania golda tutaj w standoffie. Oczywiście witam was tutaj na tym drugim moim koncie, na tym nie na moim mainie, a na tym właśnie pod ten odcinek. Jak widzicie, mamy tutaj dalej, nic się nie zmieniło, lekka ilość golda tylko tutaj wpadła, ponieważ posprzedawaliśmy tutaj wszystkie te słabsze skiny. Dzisiaj sprawdzimy, czy również te skiny, które mam w EQ, podrożały, bo jak widziałem rynek na początku odcinka, to widzę, że część skinów tych droższych nawet podrożała, i pewnie te słabsze skiny podrożały, może nie dużo, ale żeby tak na profit wyjść, to na pewno coś tutaj właśnie uda się zrobić, żeby troszkę tego golda jeszcze zgarnąć. Ostatnio widziałem, że odcinek bardzo dobrze się przyjął z tego zarabiania golda, bo zrobiliście aż 1300 wyświetleń, jak dobrze widziałem, tam chyba ponad około 100 łapek w górę, także cieszę się, że wam ten materiał się podobał. Będę właśnie częściej takie materiały dla was tutaj robił, jak będę widział, że aktywność od was jest duża i że chcecie oczywiście takie sposoby poznać tutaj, jak sobie takiego golda normalnie, bez wydawania pieniędzy zarobić. Także jeśli ten odcinek również wam się spodoba, jeśli te 3 sposoby kolejne, które wam dzisiaj zaprezentuję, wam się spodobają, to oczywiście zapraszam was tutaj do zostawienia łapeczki w górę, do zostawienia suba na kanale. Lecimy widzowie teraz po 2000 subów i jeszcze oczywiście, żebyście nie zapomnieli zostawić jakiegoś tutaj miłego komentarza lub kiedy chcecie tutaj oczywiście kolejną część lub też jakim właśnie inny odcinek byście chcieli tutaj zobaczyć, jeśli chodzi właśnie o standoffa, czy oczywiście może też jakąś inną giereczkę. Także piszcie swoje pomysły, ja na pewno was się tutaj posłucham i obczaję, co byście chcieli. Lećmy widzowie z pierwszym naszym tutaj sposobem na zarabianie golda. W poprzednim odcinku o nim nie mówiłem, ale jest też bardzo dobry. Oczywiście też można powiedzieć, że jest z nami od lat ten sposób. Od lat jest z nami umożliwia nam to oczywiście sama gierka i twórcy poprzez dodanie tej funkcji tutaj właśnie do nas, oczywiście do standoffa, do giereczki. Także jest to sposób, widzowie, oczywiście oglądanie reklam. Jak widzicie, tutaj mamy możliwość oglądania reklam, żeby zdobywać coiny. Za oglądnięcie oczywiście reklamy. Jest to limit chyba 5 reklam, jak dobrze pamiętam. Także zawsze możemy, widzowie, 25 coinsów tutaj sobie zgarnąć, jeśli nam brakuje. Lub oczywiście chcemy sobie jakąś skrzyneczkę otworzyć, dzięki której możemy coś zyskać. Także no, jest to, powiedzmy, pierwszy taki nasz tutaj sposób podstawowy, umożliwiający zarabianie, ale oczywiście też darmowy, tak? Wszelkie darmowa rzecz, wystarczy tylko oglądać sobie reklamę, a takie coinsy zdobędziemy i będziemy mogli to wydać na skrzyneczkę, tak? Jak sobie tak właśnie tutaj zarobimy. Także ja widzę, że to szybko oglądnę i zobaczymy, ile coinsów będzie tutaj mieć, oczywiście na skrzyneczkę, żeby było, i zobaczymy, co z tej skrzyneczki nam poleci. Jak widzicie, widzowie, udało mi się oglądać tutaj wszystkie reklamy. Jak sam zauważyłem, bo na dobrą sprawę nie wiedziałem tego od momentu, gdy tych reklam nie oglądałem, a kiedyś robiłem to dużo, żeby oczywiście pierwsze EQ takie mocne sobie zbudować, ale też, bo kiedyś tych reklam oglądałem więcej i można było sobie zdobyć aż, widzowie, 30 coinsów, nie 25, a 30 coinsów można było sobie zdobyć naraz. Teraz jak widzicie, oglądałem, widzowie, 3 reklamy i były odstępy czasowe, cooldown co 6 sekund, a teraz kolejne dopiero 3 reklamy będę mógł oglądać za 52 minuty, także troszkę trzeba jednak tutaj poczekać, ale jak widzicie, coinsy wpadły na nasze konto, mamy już tutaj bliżej do skrzyneczki, także to jest nasz pierwszy, widzowie, sposób, o którym mogłem również powiedzieć w pierwszym odcinku, ale oczywiście mówię wam to teraz, żebyście również o tym też pamiętali, żeby sobie tak tutaj, można powiedzieć, że dorabiać, tak? Kolejnym, widzowie, sposobem jest oczywiście również powiązana technika z naszym tutaj marketplace'em, oczywiście z naszym rynkiem, gdzie również, widzowie, inwestowanie będziemy robić, ale jak to nie będzie to sposób taki, jak wam podałem w poprzednim odcinku, czyli inwestowanie, widzowie, długoterminowe, lecz inwestowanie szybkie. Będzie, widzowie, na zasadzie różnicy
skinów o 0,05 golda lub 0,10 golda. Jest takie to również też widzowie część zarabiania, które bardziej stosuje, które częściej stosuje. Jak ktoś długo gra, nie będzie miał problemu z tym, żeby takie właśnie inwestowanie tutaj wdrożyć w życie, powiedzmy. Jeśli widzowie długo gramy, długo patrzymy na rynek i wiemy, które skinki można tak właśnie tutaj można powiedzieć, że zainwestować, to jest to bardzo tutaj dla nas dobrą rzeczą, bo wiemy właśnie, gdzie golda tego możemy sobie tutaj zebrać, te 0,05 nawet goldziszy profitu. Jest to widzowie na zasadzie takiej, że jeśli kojarzymy jakiegoś skina, że był bardzo długo przedtem tani, lub jest zazwyczaj tak, że jest przez 2 dni tani, a później w jakimś trzecim dniu, czwartym podskakuje jego cena o 0,10 golda i później z powrotem spada, to na początku właśnie, kiedy widzimy, że ta cena jest bardzo nisko, kupujemy, tak? Kupujemy takie skiny, kupujemy 3 takie skiny, 4 i tyle, ile mamy golda, a później za kolejne 5 widzowie dni znowu bierzemy i sprzedajemy, tak? I później sprzedajemy za tą dużą cenę, jak to podskoczyło. Jednym z takich skinów widzowie, jak tak kojarzę, ale oczywiście rzadko stosuję tą metodę, bo stosuję ją na droższych skinach. Z takich widzowie tutaj skinów tańszych, którą kojarzę, na przykład jest ten Zap. Jest to ten widzowie Zap, oczywiście tutaj 5-7. Jest to bardzo dobra technika jak na niego, bo jak widzicie widzowie teraz kosztuje 0,22 golda, a pewnie tak za 4-5 dni znowu będzie kosztował gdzieś 11, 12, coś takiego. Bo wiem, że kojarzę, że ten skin widzowie chodził po tańszej ilości golda. Także jak na razie widzicie, on jest na tej górce tak zwanej i raczej tego skina tylko sprzedajecie, jak go macie. I oczywiście również jak on już dopiero spadnie tej ceny znowu 0,11 golda, czy tam 0,10 golda, dopiero wtedy go kupcie masowo, można powiedzieć, i wtedy będziecie znowu sprzedawać za jakiś czas za 0,24, jak tutaj podskakuje cena 0,22, tak żeby tego golda widzowie zyskać na plusie. Warto też pamiętać o tym, że mamy taką tutaj możliwość sprawdzania sobie, żeby błędu nie popełnić, czyli wchodzimy sobie w historię, bierzemy sobie widzowie w historię tego, co ile kupiliśmy. No i tak na przykładzie tutaj widzowie jakieś kupiłem za 0,04 powiedzmy skina, bo był w spadku, tak? W spadku tutaj można powiedzieć ceny, a teraz ten skinek kosztuje 0,08, tak? Czyli jesteśmy tutaj już do przodu widzowie, o nawet mam go dalej w ekwipunku, czyli jesteśmy tutaj dalej do przodu widzowie. Oczywiście 6, tu odejmujemy 4, to jesteśmy widzowie dalej tutaj do przodu 0,02 goldzisza, czyli też fajna sprawa właśnie tym, żeby sugerować się, za ile coś w danym momencie kupiliśmy, a za ile później możemy coś sprzedać. Także warto tutaj widzowie to patrzeć, warto tak właśnie na tym rynku się tutaj obchodzić, tak, z tym rynkiem i wiedzieć, w którym momencie skiny kupować, jak są na spadku, a sprzedawać jak są na górce. I inwestowanie szybkie, bo one widzowie tak do 6 do tygodnia, może krócej nawet, zależy jaki skin, właśnie dana jest inwestycja, tak, na kilka dni, a nie na dłuższe inwestowanie, czyli powiedzmy właśnie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że kupujemy sobie coś droższego, co wiemy, że w przyszłości podrożeje, bo jest na przykład tego mało na rynku lub jest to skin jakiś taki bardziej pożądany, to właśnie wiemy, że później coś takiego będzie miało miejsce, że uda nam się to sprzedać. Ja wam widzę pokażę na przykładzie, który niedawno zrobiłem i też to zadziałało tylko szczególnie na moim main koncie i było to widzowie powiązane z skinkiem, już wam tutaj pokazuję. Kupiłem sobie widzowie na spadku, jak ceny spadły tego skinka, to sobie kupiłem 2 i później sprzedałem, widzowie, kupiłem sobie ten właśnie oto MTM16 kamuflaż z Origin Case'a i właśnie kupiłem je tam chyba za, nie wiem ile to kosztowało wtedy, z 6 chyba golda, a teraz jak widzicie chodzi po 10. To też na goldzie tutaj na plus wyszłem, jeśli chodzi o to. Więc no ja jestem zadowolony, tak? Zadowolony, że to w końcu się udało, tylko no trochę musiałem czekać na tego skinka, że on podrożeje, ale no wiedziałem, że on podrożeje i z golda zyskałem. Może niekoniecznie to jest dobry przykład długoterminowej inwestycji, bo ona powinna zwracać się troszkę bardziej, ale i tak wiedziałem, że to zadziała i chciałem to zrobić, no i dzięki temu tam nawet tego 3 goldzisza, 4 zyskałem z 2 skinów, no to prawie 10 goldzisza to zawsze jest coś.
Warto też dodać do tego kolejną rzecz. Jest to, widzowie, taki dla was bonus, specjalnie dla was taki zrobię bonus odnośnie inwestowania i w sumie wam powiem, można powiedzieć, że 4 sposoby, ale chcę to również połączyć z tym inwestowaniem szybkim. Jest to, widzowie, na zasadzie takiej, że inwestujemy w skiny wtedy, kiedy ich cena oczywiście spada. A kiedy, widzowie, ta ich cena spada? Warto też sobie tutaj zadać to pytanie i jest wtedy to, kiedy, widzowie, w zasadzie, kiedy skiny wychodzą na rynek z Battle Passa czy z jakiejś innej kolekcji, widzowie. Czy oczywiście kiedy na przykład wychodzi nowy sezon, czyli teraz jak, widzowie, wyjdzie nowy sezon, to też skiny tutaj z rynku bardzo, bardzo pospadają. No i będzie można sobie kupić i zainwestować w te droższe skiny. Dzięki temu później będziecie mieć golda na plus, tak? No i dlatego warto o tym pamiętać, że takie skiny, kiedy właśnie sezon wychodzi, kiedy oczywiście wychodzą skiny z Battle Pass na rynek, kiedy kończy się jakaś kolekcja, również te skiny właśnie na rynku, no ceny ich medialnie spadają i dzięki temu można sobie tutaj zainwestować w te skiny po to, żeby później wyjść na plus, kiedy z powrotem wejdą na wyższe ceny lub wrócą do tych samych, bo to też zależy i od danego skina i trzeba to wszystko uwzględnić, którego skina tutaj inwestujemy. Także warto o tym też pamiętać, a o tym na poprzednim odcinku nie powiedziałem. Także teraz, jak widzowie, wyjdzie nowy sezon, taki info odnośnie nowego sezonu też jest ważne, bo, widzowie, dowiedziałem się, że 25 marca ma się odbyć jeszcze turniej w Rosji, taki gamerski, pro-gamerski i będzie właśnie trwał finał do 25 marca, także możecie się spodziewać, że ten 9. sezon nasz wyjdzie troszkę później, bo nie wprowadzą tego sezonu w trakcie ważnego turnieju, tak? Bo wiadomo, że aktualizacja ma obejmować bilans broni, oczywiście ma obejmować ceny broni różnych P90 czy też innych i prawdopodobnie raczej tego oni nie zrobią, kiedy będzie trwał turniej. Także możecie się spodziewać, że to będzie tak po finale, po 25, a do 25 marca dostaniemy info na temat na przykład kolekcji, jaka kolekcja, widzowie, skinów odejdzie z rynku. To może być pierwsze info, jakie dostaniemy przed wypuszczeniem aktualizacji. Dostaniemy na przykład dwa zwiastuny od twórców, oczywiście na YouTubie, na ich głównym kanale. Dzięki temu też będziemy tutaj mogli kilka rzeczy sprawdzić, co oni dodadzą, co będzie nowego. No i oczywiście jeszcze pewnie jakieś tutaj zmiany, jeszcze jakieś 2 zmiany pokażą, podzielą się z nami, tak żeby nas trzymać w niepewności i też oczywiście, żeby nas trzymać i bardziej tutaj napędzać hype na ten sezon 9, żebyśmy wszystko wiedzieli, co tam konkretnego się znajdzie, a dopiero po tym właśnie finale możemy się spodziewać aktualizacji już oczywiście takiej pełnoprawnej i z wszystkimi dodanymi rzeczami. Także warto to oczywiście uwzględnić. No i mi się wydaje właśnie, widzowie, że aktualizacja dopiero będzie po 25 marca lub 25 marca wieczorem, gdzieś oczywiście po tym turnieju, tak żeby oczywiście już wszystko się tutaj zakończyło, powiązane z gamingiem, z profesjonalną sceną, żeby później mogli twórcy robić kolejne ważne turnieje. Także warto też właśnie o tym pogadać i uwzględnić to. Możecie też się pochwalić w komentarzu, jaką rangę macie na koniec tego naszego 8. sezonu, jaką rangę wbiliście, czy jest jakaś elita, czy master, czy w końcu może ktoś wyszedł z golda i przełamał barierę, przełamał złą pastę tutaj, czy też jakąś, można powiedzieć, że klątwę narzuconą na jego konto. Także możecie się pochwalić, z jakiej rangi wyszliście lub jaką dobiliście. No ja w tym sezonie niestety, widzowie, poprzez mój słaby sprzęt, no pokonał mnie, tak? Pokonał mnie, można powiedzieć, i poprzez granie rankedów samemu również mnie to pokonało. No i moją najlepszą rangą był Master, ale brakowało mi tak około 30 chyba MMR-a, czyli tak na dobrą sprawę 2 dobre mecze, żeby wbić tę elitę. No i trochę tego żałuję, bo później, widzowie, troszkę się właśnie spadło samemu z tych meczów, a nie skupiałem się, znaczy nie skupiałem, no jakoś tak wiedziałem, że tak może być, tak, jak będę grać samemu, jak już nie dokręcę, powiedzmy, śruby i nie wbiję tej elity już wtedy, kiedy tego mastera miałem mało MMR-a do tej elity, no to będzie już później ciężko, no i też spadło mi się, jak widzieliście na live'ach, no ale spróbujemy to jeszcze jakoś odrobić, może się uda jakimś cudem,
ale no zobaczymy, no ale wiem, że ta Alita jest do wbicia na luziku, ale przed nami 9. sezon, także będziemy tutaj próbować oczywiście coś wbijać. Może za niedługo również się pojawi lepszy sprzęt tutaj do grania, do nagrywania. Jeszcze również też jakby ktoś chciał mnie wesprzeć tutaj w kupnie takiego nowego sprzętu, żeby można było nagrywać lepsze materiały, czy też oczywiście materiały z ekipą, tak? Bo to też będzie widzowie bardzo tutaj wydajność potrzebna w telefonie, żeby obsługiwać voice chat, żeby obsługiwać takie mocne, dynamiczne gierki z ekipą, clan wary, turnieje, czy też oczywiście lepszej jakości live'y widzowie, bo to też jest ważne, że live'y też tutaj będą oczywiście lepsze i będą oczywiście no dla Was lepiej się to będzie oglądało, będzie wszystko płynniejsze, a ja będę Wam mógł dostarczyć lepszego kontentu, lepszych emocji na tych live'ach i oczywiście może i też więcej dzięki temu konkursów, bo później już tylko widzowie będę tutaj bardziej dla Was wszystko robił i bardziej się tutaj w to angażował. Także jeśli ktoś chciałby wesprzeć to, czy to na live widzowie jakimś giftem, czy to oczywiście donatem, to wszystkie linki macie w opisie profilu. Ja będę Wam bardzo wdzięczny. Przypominam, że można też zostać moim subskrybentem na TikToku i dzięki temu dostać się do naszego tutaj wspólnego klanu, oczywiście sąsiedzi esport, także dzięki temu możecie w takim klanie się również znaleźć, dostawać różne nagrody, możecie brać udział z moim klanie w turniejach, w różnych topkach polskich, walczyć o najlepsze miejsca, a ja będę Wam w tym widzowie pomagał. Widzowie też odpuścimy granie na naszym koncie, oczywiście ja później coś jeszcze dogram Wam, jak otworzę skrzynkę, jak posprzedam jakieś skiny lub coś zainwestuję, żeby Wam tutaj pokazać, że Goldzisza zbieramy, by pierwszą naszą kostkę na tym koncie oczywiście zdobyć, taka jak była umowa, można powiedzieć, że taki jest cel tej naszej serii, żeby najtańszą kostkę widzowie tej oczywiście złapać, zdobyć i jest to kostka za 589 golda w tym przypadku, ta różowa, także również będziemy o nią tutaj walczyć, żeby takiego golda nazbierać, a jeśli chodzi widzowie o ostatni nasz sposób, jest to oczywiście rynek wynajmu skinów, tak widzowie, rynek wynajmu skinów, który był w poprzednich oczywiście aktualizacjach. Był to widzowie rynek wynajmu skinów, dzięki któremu mogliśmy sobie zdobyć golda. Mogliśmy oczywiście, jak mieliśmy kosę, wypożyczyć komuś za daną ilość golda na 7 dni, czy tam na 30 nawet dni, później się to zmieniło i dzięki temu mogliśmy dostać tej procent golda, tak, za te wypożyczenie skinów i powróci to widzowie w sezonie 9, również taka opcja na pewien określony czas, ten rynek wynajmu skinów powróci. Będzie można sobie dzięki temu również w taki sposób golda zebrać, na przykład będziecie mieć jakiegoś ładnego kałacha, albo nawet jakiegoś powiedzmy nazbieracie na jednego skina, zainwestujecie w jednego tylko ładnego skina i powiedzmy widzowie, że no tak macie jakiegoś tam golda, bo długo gracie pewnie i długo też tam oczywiście otwieracie tych skrzyneczek, to mi się wydaje, że większość z Was pewnie tak do 100 goldzisza będzie miało, tak? To powiedzmy, że będziecie mieć jakiegoś ładnego tutaj skinka do 100 golda, powiedzmy, że nawet niech to będzie jakiś tutaj taki karbon z naklejeczkami gdzieś tutaj złapany, wyłowiony oczywiście na rynku, to będziecie mogli go później wystawić komuś na wypożyczenie, żeby oczywiście takiego golda zgarnąć. Pewnie będzie to tak do 20 goldzisza, żeby zgarnąć, czy tam nawet widzowie no 15, coś koło tego może, ale zawsze to coś. Wypożyczycie takiego skinka komuś na 30 dni lub na 7 dni i będziecie mieć z tego goldzisza. Wszystkie zresztą skiny będziecie mogli wypożyczyć, ale nie wiem, czy wszystkie Wam ktoś jakby kupi, tak? Bo na przykład ten skinek kosztuje 50 tutaj groszy, można powiedzieć, a wypożyczenie takiego skinka będzie pewnie kosztowało z 9 0,09 goldzisza, tak? No i będzie to mały tutaj procent oczywiście tego, żeby zgarnąć dobrego golda z tego skinka, no ale zawsze coś, możecie tak pół całego EQ wypożyczyć i dzięki temu na koniec zebrać profit jakiegoś może powiedzmy 0,50 golda, tak? Mówiąc oczywiście w moim przypadku z tych skinów, tak mi się wydaje, że tak no może tak 0,35 widzowie golda mógłbym tutaj zgarnąć, ale to mówię, zawsze to coś, zawsze to tam do jednego golda by wpadło. Także zależy jakie skinki macie, jeśli macie jakieś kosy, jeśli macie droższe skinki z Statraku, to takiego golda zgarniecie więcej dzięki temu wypożyczeniu. Także to by było na tyle widzowie w dzisiejszym materiale.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że tutaj oczywiście dowiedzieliście się kolejnych sposobów, jak naszego Goldzisza tutaj zarobić, jak naszego Goldzisza tutaj oczywiście złapać na nasze konto. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, suba na kanale i jakiegoś tutaj komentarza. I oczywiście wbijajcie, czy to na Discorda, czy na TikToka, czy na grupę na Facebooku, bo tam tam będzie widzowie dużo infa odnośnie sezonu 9. Oczywiście na TikToku jest widzowie content powiązany z standoffem, również możecie zaobserwować i pooglądać nowości, jakie mogą dojść, czy też oczywiście różne fajne akcje, jakie mi wyszły na highlightsach, czy to na jakichś meczach ważnych, a na Discordzie również możecie miło spędzić czas, również tam możecie walczyć o nagrody, o Golda, tak samo tutaj na YouTubie wystarczy tylko zasubskrybować, a na TikToku możecie walczyć o promokody, dzięki któremu możecie zdobyć również Golda na GG Standoff, tak jak Wam w dzisiejszych 3 sposobach powiedziałem. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i widzimy się w kolejnym materiale z zarabiania Golda, z 3 sposobów na zarabiania Golda. Także trzymajcie się, do zobaczenia i bye bye.